Cześć, tu Anka z His Homemade i pokażę Wam dzisiaj, jak korzystać z naszego planera koców. W tym miejscu możecie wybrać sobie język. Pamiętajcie proszę, że wielkość gotowego koca zależy od wybranej przez Was włóczki, wielkości szydełka oraz Waszego sposobu szydełkowania. Wymiary i ilość włóczki podane są orientacyjnie na podstawie testów, które przeprowadziłyśmy, a testowałyśmy za pomocą szydełka 3,5 mm, włóczki 50% bawełna, 50% akryl, 4 nitki od kokonki. Na samym początku wybierzcie sobie szerokość i długość koca. Pamiętajcie proszę, że tutaj nic się nie zapisuje, więc jeżeli będziecie miały już poukładane jakieś kafelki na kocu i wtedy zmienicie szerokość albo długość, to wszystko się skasuje i będziecie musiały zaczynać swoją pracę od nowa. Dodajemy pierwszy kwadrat. Zaczniemy od rogu. Zaznaczę sobie oś poziomą i oś pionową, żeby było szybciej. Wtedy elementy koca rysują się symetrycznie. Ok, brzegi. I kwadraty. Tutaj możecie zmienić kolor motywu koca oraz kolor tła. Jeżeli chcecie, aby jakiś inny element na kocu miał taką samą kolorystykę, możecie użyć do tego narzędzia pędzla. Klikamy pędzel na źródłowym kafelku i kolorujemy docelowy. Jeżeli nie chcecie już dłużej kolorować, oznaczamy pędzel. Wybieramy kolejne kolory i dodajemy kolejne kafelki. Zwróćcie uwagę, że jeżeli jakiś kolor występuje już na naszym kocu, to ma on tutaj szaro-białą obwódkę. Jeżeli dodacie jakiś element, ale nie chcecie go jednak już dłużej mieć na swoim projekcie, możecie go po prostu usunąć. Jeżeli natomiast dodacie jakiś kwadrat i chcecie zastąpić go innym, ale zachować kolorystykę, możecie po prostu zamienić go tutaj, klikając w kafelek. Poniżej znajdziecie podsumowanie, ile jakiego koloru musicie zamówić, aby zrobić taki koc. Pamiętajcie, że są to wartości szacunkowe i orientacyjne. Na samym dole znajdziecie również podsumowanie, ile jakich kafelków jest potrzebnych, żeby osiągnąć zaprojektowany przez Was efekt. Za pomocą przycisku Pobierz możecie pobrać podsumowanie swojego projektu. Dzięki, cześć.